Hej, jestem Maciejem opowiadającym o Data Loss Prevention. Planowanie konfiguracji dysków, tzw. layout dla pula w ZFS może być mocno złożony, a dobrze zaplanowany może dawać nam duże korzyści. Jak zaplanować rozkład dysków dla pula w ZFS, żeby zapewnić najlepsze osiągi? Może potrzebujesz dużej przepustowości dla streamów lub backup, a może potrzebujesz szybkiego dostępu do dużej ilości malutkich plików. Może zależy Ci tylko na pojemności, a może chcesz naprawdę solidnej niezawodności. Przy 4 dyskach ich rozkład nie ma wielkiego znaczenia, ale już nawet przy 8 czy 12 dyskach inny layout tych samych dysków może sprawić kilkukrotną różnicę w osiągach, a już przy budowaniu macierzy na dziesiątki czy setki dysków różnica w wydajności między konfiguracjami tych samych dysków może być porażająca. Jak jesteś zainteresowany, to zapraszam na resztę materiału. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniami storage z podznaku open source, jakim jest TrueNAS, to projektujemy, konsultujemy rozwiązania oparte zarówno o alternatywny sprzęt, jak i sprzedajemy autoryzowane rozwiązania rodem z podznaku TrueNAS jako ich autoryzowany partner. Jednak jeżeli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Dzięki. A teraz do meritum. W jakiejś części przypadków rozmowa o serwerach plików zaczyna się i kończy na tym, jaką mają pojemność. I to też jest ok. Ale w tym materiale chciałem zagłębić się daleko poza wyliczanie pojemności w stronę skokowego wręcz skoku wydajności. No dobre, ale skoro nie tylko pojemność, to co jeszcze konkretnie będziemy mierzyć? I tutaj musimy trochę odpłynąć w bok, bo nie ma czegoś takiego jak obiektywna, bezwzględna wydajność storage. Co więcej, często dobre parametry dla jednego zastosowania sprawiają, że dla innego zastosowania parametry się po prostu pogorszą. Warto też przytoczyć starą prawdę o testach wydajności, że mamy 3 poziomy prawdy. Najpierw mamy prawdę, potem mamy kłamstwo, a na końcu testy wydajności. Nie oznacza to oczywiście, że są bezużyteczne. Oznacza to tylko tyle, że trzeba bardzo uważnie patrzeć na wyniki testów, bo często są przeprowadzane w różnych warunkach, czy na innych danych lub innych urządzeniach. Chciałbym też, żebyście wartości podane w tym materiale brali bardziej jako odniesienie do rzeczywistości, do rzeczywistych zakresów niż konkretne wartości. Różnice mogą być znaczne, a w tym materiale chciałbym się skupić wyłącznie na tym, jaki wpływ na osiągi ma sposób konfiguracji dla dysków w pulu. Ale po kolei. Pierwszym z parametrów określających wydajność storage jest przepustowość. Jest to sekwencyjny zapis całego ciągu strumienia danych. To ważny parametr przy przetwarzaniu kopii bezpieczeństwa lub przetwarzaniu dużych plików wideo. Pamiętajmy, że określone parametry osiągniemy tylko i wyłącznie przy wyłącznym dostępie do dysku. Jeżeli z danego dysku korzysta równolegle jakikolwiek inny proces, zacznie na nim pisać lub czytać, to osiągi naszego pula spadną dramatycznie. Na przykład dla tego materiału możemy przyjąć, że dobre dyski talerzowe mają około 200 MB przepustowości. Zaznaczam, że 200 MB albo odczyt, albo zapis. Jeżeli jednocześnie będziemy chcieli wykonywać te operacje, to osiągi również spadną drastycznie. Drugim z parametrów określających wydajność storage jest ilość losowych operacji wejścia-wyjścia na sekundę, tzw. IOPS. Najczęściej mamy z czymś takim do czynienia w przypadku operacji na małych plikach, na przykład przy operacjach bazodanowych. Pomiar powinno się robić albo przenosząc dane między różnymi systemami, żeby uniknąć kanibalizacji zasobów i zakłócenia przez to wyników pomiarów. Można też użyć wirtualnych urządzeń, jak na przykład wysyłanie odczytanych danych do tak zwanego def-null dla testów. Wtedy wszystkie dane wysyłane są na berdyczów, bez przejmowania się wydajnością urządzenia docelowego. W przypadku testów zapisu czytanie z def0 sprawia, że danymi źródłowymi są po prostu same zera. Trzecim ważnym parametrem, o którym musimy pamiętać przy określaniu wydajności storage, jest czas odpowiedzi dysku na żądanie, tak zwane latency.
Odgrywa on większą rolę w wypadku obciążenia charakteryzującego się dużą ilością IOPS. Ten pomiar w praktyce zależy od rodzajów dysków. Dla dysków talerzowych to około 15 milisekund, dla dysków SSD około 2 milisekundy. Na ten pomiar nie jesteśmy w stanie wpłynąć konfiguracją pula, więc chciałem tylko o nim powiedzieć. Musimy też wspomnieć, że takie zalety jak redundancja czy zwiększenie wydajności będą odbywały się najczęściej kosztem zmniejszenia efektywnej pojemności dysków, czyli stosunek pojemności możliwej do wykorzystania do całkowitej sumy zainstalowanych dysków. Dla przykładu rozważmy sobie hipotetyczny storage składający się z 12 talerzowych dysków. Każdy z dysków niech ma parametry 100 MB na sekundę, pojemność 8 TB oraz możliwość przetwarzania 250 operacji na sekundę. Zacznijmy od najprostszego przykładu, w którym wszystkie dyski podłączone są do jednego widewu Stripes. W tym wypadku dane są równo dystrybuowane po wszystkich dyskach. Jak widzimy, zarówno pojemność, przepustowość i IOPSy po prostu mnożone są razy ilość dysków. Sytuacja idealna z perspektywy wydajności. Lepiej nie będzie. Dosyć jednak szybko widać, gdzie jest kłopot. Awaria któregokolwiek z dysków sprawia, że tracimy wszystkie dane. Sytuacja ekstremalnie niedopuszczalna. Skrajnie odmiennym przykładem będzie, jeżeli złączymy wszystkie dyski w jeden widew mirror. Wówczas na każdym z dysków będziemy mieli zapisane dokładnie te same dane. Wynik? Absurdalna wręcz odporność na awarię 11 dysków. Zwróćcie jednak uwagę, jakie rozbieżności tworzą się między odczytem a zapisem, zarówno w przepustowości, jak i IOPSach. Skoro na wszystkich dyskach są te same dane, to odczyt może być zbalansowany między wszystkimi dyskami. Zapis już nie, bo na wszystkie dyski musimy zapisać dokładnie te same dane. Oczywiście oba te przykłady były skrajnościami raczej nieprzydatnymi w praktyce, ale chciałem w skrócie przekazać dwa krańce możliwych rozwiązań. Czas przejść do czegoś bardziej praktycznego. Przemontujmy zatem nasz pool, tym razem na 6 widewów. Każdy widew po 2 dyski w mirrorze. W takim przypadku sumaryczna przepustowość odczytu jest nadal iloczynem odczytu pojedynczego dysku i ilości dysków. Mamy zatem 1200 MB na sekundę. Jest dobrze. Zwróćcie uwagę, co się dzieje z zapisem. Strumień zapisu już nie dzieli się na 12 urządzeń, lecz tylko na 6 po 2 urządzenia, co daje nam 600 MB na sekundę. To samo. IOPSy, odczyt nadal możliwy z wszystkich dysków równolegle, co daje nam 3000 IOPSów, no i zapis już nie na 12, ale na 6 par po 2 urządzenia, więc mamy 1500 IOPSów. Odporność na awarię po jednym dysku na każdy widew. Już jest bardziej sensownie. Duża szybkość, spora odporność, ale efektywność, no cóż, 50%. I to już realny przykład wykorzystywany najczęściej, jeżeli potrzebujemy możliwie dużych osiągów, na przykład przy obróbce wielu równoległych strumieni wideo, na przykład w studiach nagraniowych. Jeżeli będzie nam brakowało niezawodności, to możemy to podzielić na 6 widew po 3 dyski w mirror. Wówczas jesteśmy odporni na awarię 2 dysków z każdego widewa. Analogicznie odczyt się nie zmieni, zapis już zamiast na 6 będzie dzielił się na 4. Wiadomo, coś za coś. Przejdźmy już do kwintesencji ZFS, czyli RAID-u Z. Mamy 3 poziomy RAID Z1, Z2, Z3. Numer odpowiada ilości dysków z sumami kontrolnymi. To forma nadmiarowości, czyli Z1 jest odporny na awarię jednego dysku, Z2 2, oczywiście Z3 3. Pojemność efektywna jest równa ilości dysków minus dyski z sumami kontrolnymi. To znaczy w rzeczywistości nieznacznie mniej, ale na potrzeby tej chwili uprośćmy, że dokładnie tak jest. Obliczanie osiągów RAID-Z może być sporą pułapką, więc zanim przejdziemy do kalkulacji osiągów RAID-Z, musimy sobie trochę przypomnieć, jak działa ZFS, a w szczególności RAID-Z. Jeśli ZFS ma zapisać strumień danych na jakiś pool, to dzieli go na bloki danych. Te bloki danych rozdziela równo między wszystkie swoje widewy. Te bloki danych są rozdzielone na mniejsze części zwane sektorami. Do tych sektorów dodawane są sektory z wyliczonymi sumami kontrolnymi i wszystkie te sektory są rozdzielane po dyskach już w konkretnym widewie.
Tutaj ważna uwaga. ZFS działa na blokach danych. Dopóki nie zostanie przetworzony dany blok, czy to zapisu, czy odczytu, nie zacznie się przetwarzanie następnego bloku. Wszystkie dyski w danym widewie w danej chwili mogą wykonywać tylko jedną operację. Wynik tego jest taki, że z punktu widzenia ilości operacji IOPS cały widew będzie działał z prędkością jednego dysku. I to najwolniejszego. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo to ważne w zrozumieniu wydajności RAID-Z. Nie ma znaczenia, ile dysków ma widew, czy 3, czy 12, to jego wydajność z perspektywy IOPS będzie równa wydajności jednego dysku. Jeśli dołożymy do naszego pool drugi taki sam widew, to wydajność z punktu widzenia IOPS się podwoi. Jak dodamy trzecie, to będzie trzykrotna w porównaniu do pierwotnego widewu i tak dalej. Wniosek z tego taki, że szukając wydajności pod kątem IOPS, powinniśmy planować pool tak, żeby miał raczej więcej mniejszych widewów niż jeden duży. Tak oto gładko przechodzimy do przepustowości naszego RAID-Z. Tutaj sytuacja jest bardziej oczywista. Im więcej dysków uczestniczy w zapisie czy odczycie, tym sumaryczny zapis czy odczyt jest większy. Należy tutaj odjąć dyski pełniące funkcję parzystości. Czyli jeden dysk dla Z1, 2 dla Z2 i 3 dla Z3. Chcąc stworzyć uogólniony wzór do obliczania parametrów widewów, doszlibyśmy do czegoś takiego, że ilość IOPSów całego widewu jest równa ilości IOPS poszczególnego dysku, zarówno dla odczytu, jak i zapisu. Jeśli jednak chodzi o wydajność całego pula, to po pierwsze IOPSy poszczególnych widewów się sumują. Im więcej widewów, tym więcej IOPSów. Po drugie, o czym warto też pamiętać, że dane w pulu rozdzielane są równo między wszystkie widewy w pulu i dopóki wszystkie widewy nie skończą przetwarzać danych, następna porcja danych nie zostanie rozdzielona. Wniosek z tego taki, że jeżeli jeden z naszych widewów z jakiegokolwiek powodu będzie miał mniej IOPSów, to inne widewy zrównają w dół z prędkością do najwolniejszego widewa. Przechodząc do przepustowości, to jest ona równa sumie przepustowości dysków z danymi, wykluczając dyski z sumami kontrolnymi. Czyli mnożymy przepustowość pojedynczego dysku razy ilość dysków z danymi. Pojemność naszego widewa to suma pojemności dysków pomniejszona o dyski parzystości, czyli ilość dysków z danymi razy pojemność pojedynczego dysku. Jeśli będziemy chcieli wyrazić w liczbach bezwzględnych efektywność RAID-u Z, to od ilości dysków musimy odjąć dyski z sumami kontrolnymi i podzielić przez sumaryczną ilość dysków. Przechodząc do porównania. Najpierw pamiętajcie proszę, że przedstawione w tabeli wyliczenia są poglądowe i mają dawać bardziej pojęcie o mechanizmach niż dokładne wyniki. Tabela przedstawia różne konfiguracje połączeń 12 identycznych dysków. Przedstawiamy na podstawie hipotetycznego dysku 8 terabajtów, 250 IOPSów i przepustowości 100 MB na sekundę, zarówno odczytu, jak i zapisu. Porównując przedstawione konfiguracje, po pominięciu abstrakcyjnych przykładów Stripe czy Mirror, może nam się rzucić w oczy, że szukając wyśrubowanych parametrów, ciekawym rozwiązaniem jest Two-White Mirror. Jest naprawdę szybki, zwłaszcza pod kątem IOPSów. Niestety też widać jasno wady tej konfiguracji. Efektywna pojemność to jedynie połowa dostępnej ilości dysków. Dodatkowo, jeśli padnie drugi dysk, w widewie to jesteśmy tam, gdzie pan może pana majstra. Następnym, co się może nam rzucić w oczy, to jak stosunkowo słabo wypada RAID-Z pod kątem IOPSów. Zwłaszcza jeżeli wrzucimy wszystkie dyski do jednego widewu. Jeśli zależy nam głównie na pojemności, a jedyne co będziemy tam zapisywać to na przykład kopie maszyn wirtualnych lub nagrania monitoringu wideo, to tak, to jest dobre rozwiązanie. Jeśli jednak z tego poolu zacznie korzystać jakikolwiek inny proces równolegle, to wydajność tego poolu spadnie dramatycznie. Wrzucanie wszystkich dysków do jednego widewa, nie zwracając uwagi na wąskie gardło w postaci IOPSów, to najczęściej popełniany błąd przy planowaniu konfiguracji pula w ZFS. Oczywiście po podzieleniu naszego pula na dwa widewy po 6 dysków zwiększają się nam parametry pod kątem IOPS. Oczywiście kosztem efektywnej pojemności.
Słowem podsumowania tej opowieści o layoutie ZFS pod kątem wydajności chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić sposób planowania pula i przekonać, jak duże może mieć to znaczenie, zwłaszcza w wypadku wielodyskowych storage. Ważne jest, żeby zanim się zacznie, dobrze przeanalizować, co będziemy trzymać na naszym storage, zanim zdecydujemy się na konkretną konfigurację w swoim pulu. Potem każdy już we własnym zakresie, na bazie jego indywidualnych potrzeb, będzie w stanie zadecydować, jaki layout będzie dla niego odpowiedni lub po prostu zorientuje się, gdzie popełnił błąd w swojej konfiguracji. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie w zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, będziemy wdzięczni za wsparcie w postaci lajków, łapek, subskrypcji. Jeszcze raz dzięki. Hej!